To jest Kontrabanda Weekend. W 14. wydaniu słuchaczy wita Oliwier Szczeszyn. Po ponad półtorarocznym opóźnieniu Ministerstwo Cyfryzacji podało 29 grudnia 2025 roku w swoim biuletynie informacji publicznej link do przeglądarki wybranych części kodu źródłowego mObywatela. Jednak przeglądarka jest zamknięta tylko dla osób z aktywnym profilem zaufanym, którego nie mogą rejestrować obcokrajowcy. Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, wymóg ten wynika z rekomendacji zawartych w opinii CIRTMON dotyczących zapewnienia kryterium rozliczalności użytkowników. Opublikowane fragmenty zawierają informacje wyłącznie o częściach interfejsu aplikacji rządowej. Ponieważ kod został opublikowany na licencji MIT, powstały też publicznie dostępne kopie tego, co opublikowało ministerstwo. Rząd Chin zapowiedział wprowadzenie nowych regulacji dotyczących chatbotów AI, które mają ograniczyć generowanie treści mogących prowadzić do samookaleczeń, przemocy lub uzależnień. Projekt przewiduje m.in. obowiązek wdrożenia mechanizmów kontroli rodzicielskiej, ludzkiej interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz zakaz generowania treści, tu cytat, zagrażających bezpieczeństwu i jedności państwa. Zapowiedź regulacji pojawia się w kontekście gwałtownego wzrostu popularności chatbotów AI w ostatnich latach, zarówno w Chinach, jak i w reszcie świata. Z tego względu własne regulacje prawne opracowała też Unia Europejska. Jednak zasady wdrożone w 2024 roku dotyczą ograniczeń względem systemów opartych o modele sztucznej inteligencji, które są uznane za te wysokiego ryzyka. Między innymi zakazana została identyfikacja biometryczna na żywo w przestrzeniach publicznych, z wyjątkami takimi jak nakaz sądowy. W Polsce jednak nie zdecydowano się do tej pory na wdrożenie takich wyjątków do porządku prawnego. Chiny postanowiły pójść o krok dalej i zainterweniować w sprawie chatbotów, z których codziennie korzystają miliony osób. Projekt swoich regulacji chińskie Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie 27 grudnia 2025 roku. Pozostając jeszcze przy temacie sztucznej inteligencji, polskie Ministerstwo Cyfryzacji wysłało wniosek do Komisji Europejskiej o wszczęcie śledztwa przeciwko TikTokowi z uwagi na podejrzenie złamania obowiązków nakładanych na tzw. bardzo duże platformy internetowe za sprawą ustawy o usługach cyfrowych. Ma to związek z masowo generowanymi krótkimi filmikami, w których nawoływano do opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę. Jak podaje portal Euronews, krótkie filmiki pojawiały się na nieistniejącym już koncie o nazwie Prawilne Polki i miały być kierowane do osób w wieku od 15 do 25 lat. W nagraniach, które zostały już usunięte przez TikToka, mogliśmy usłyszeć opinie takie jak, tu cytat, chcę polexitu, bo chcę wolności wyboru, nawet jeżeli będzie drożej. Nie pamiętam Polski sprzed Unii Europejskiej, ale czuję, że wtedy była bardziej polska. Portal Konkret24 sprawdził też, że konto, które do momentu zablokowania nazywało się Prawilne Polki, w rzeczywistości było przejęte. Przed włamaniem konto miało nie publikować jakichkolwiek treści na temat Polski. Należy przy tym nadmienić, że poparcie dla pozostania Polski w Unii Europejskiej diametralnie spadło od 2022 roku, kiedy to sięgało poziomu nawet 92%. Obecne poparcie, zgodnie z sondażem Eurobazooka, deklaruje zaledwie 69% respondentów. Krótko przed wakacjami w zeszłym roku Komisja Europejska zapowiedziała, że obywatele Ukrainy od 1 stycznia 2026 roku będą zwolnieni z opłat roamingowej w przypadku odwiedzin krajów członkowskich Unii Europejskiej. Analogicznie turyści z Unii Europejskiej, którzy wyjadą na Ukrainę, również nie będą musieli obawiać się podwyższonych stawek za obsługę połączeń telefonicznych, wysłanych SMS-ów czy też przesłanych danych komórkowych. Szacuje się, że na terenie Unii Europejskiej znajdują się 3 miliony kart SIM od ukraińskich operatorów telekomunikacyjnych, z czego około 1 milion jest w aktywnym użyciu. Porozumienie operatorów telekomunikacyjnych oraz regulatorów krajowych będzie ważne do co najmniej 4 marca 2027 roku, ale istnieje też możliwość wydłużenia jego okresu obowiązywania. To było krótkie podsumowanie tygodnia. Kontrabandę możecie wesprzeć na Bajkowitu oraz Patronite. Dzięki temu możemy rozwijać nasze skrzydła, a co za tym idzie, także zwiększyć w przyszłości częstotliwość publikowania podobnych takich materiałów. Linki do wsparcia finansowego kontrabandy znajdziecie w opisie. Do usłyszenia niebawem.